Także dobra, witam wszystkich na live'aju z Farming Simulator, a dokładniej Eurofishing. Dzisiaj będziemy sobie ogarniać, cóż to za gra. Dobra, na początku stworzymy sobie faceta. Swoją drogą, wiecie, to jest jakaś dyskryminacja kobiet. Zobaczcie, są tylko 4 typy kobiet, natomiast jest 8 typów facetów, nie? I nie ma czarnej kobiety. To jest dyskryminacja. Zdecydowanie dyskryminacja. Dobra, ja sobie wezmę pierwszego typa i wezmę tego, bo jest chyba taki, szczerze powiedziawszy, najbardziej ogarnięty. Nazwiemy siebie po prostu Wojciech. Znaczy Wojtek. No dobra, zaczynamy. No tak, 7 typów facetów i murzyn, no w sumie można. Dobra, słuchajcie, my sobie na razie pójdziemy w akademię, bo ja nie ogarniam tej gry jeszcze, także zaczynamy. Zobaczymy. Ogólnie gra prezentuje, zobaczcie, ładna jest, ona jest bardzo ładna, podoba mi się ogólnie. It's a beautiful day here at the water's edge of the observatory lake. There's a slight breeze blowing across the water and the conditions are perfect. Swoją drogą, gra nie jest w 100% przetłumaczona, więc są niestety problemy i nie ma polskich czcionek, nie wiem czy widzicie na pomiń. No bo Unreal Engine, dokładnie. Using different rigs and baits and the tactics you can employ to set yourself up for a perfect session. Dobra, jeszcze coś będą gadać, bo ja to w sumie pomijałem wtedy. Chyba nic już nie powiedzą. No dobra, poczekamy. I ten karter jest bardzo spoko, tylko że witanie karterze to nie dość, że był Unreal Engine, to nie jeszcze wszystkie tekstury były fotografowane po prostu. Dlatego on był taki piękny, piękny, piękny. Także to swoją drogą. Dobra, wiecie co? Ja to pominę, bo tu chyba nic nie będzie. Jest! Dobra, czyli wsadem się poruszamy, aleśmy piękni. Dobra, kamera to też wiemy jak mniej więcej. Well, it looks like you got the hang of it, which is good. Otherwise it would have been a long day. Naciśnij V, aby zmienić widok. Aha, czyli tutaj mamy widok, ale powiem wam szczerze, że wiecie co, ja już widzę, że muszę zmienić sterowanie myszki. Ona jest troszeczkę We've got a number of pegs No, on teraz this nie lake zobaczę. for you to set up your gear. You should be able to spot a peg by looking for a sign like this. For now, let's claim this peg and get your gear ready for fishing. When you claim a peg, O kurde. it's yours. No one else can fish. Dobra, czekajcie, teraz jest za mocno ustawiona myszka. Może troszkę mniej. Dobra, zastosujmy, ok. From the same peg as long as your gear is in it. Bear in mind though, if you walk too far away and leave your peg unattended, we'll remove your equipment and allow someone else to claim it. Dobra, idź do punktu obserwacyjnego, całkiem prosto. Zająć stanowisko, no dobra. Your rig and bait are just two of the tools in your arsenal to catch fish. Choosing the right rig and bait combination is essential to catching carp. When you're holding a rod, you can change your rig and bait by simply opening your inventory and choosing new ones. We'll explain how different setups work in another lesson. For now, just change your rig and bait to whatever you like the sound of. Dobra, czyli aha, mamy ekwipunek. Dobra, przynęta to widzę. Mamy dwa haczyki, albo taki, albo taki. No to jest przypon, dobra. Ja myślę, że wybiorę ten. Right, you've claimed your peg and you've got your end tackle set up. Next, I'm going to talk you through how you cast. Zarzucanie, to jest miazga po prostu tutaj. Start off by walking up to the front of the peg. When you're near the edge of the water, you should be able to open the bail arm, hold the line and get into a casting position. Dobra. With the line held, you want to pull the rod back until the lead is behind you. But remember, keep the line held or the bait will drop. Co on powiedział, że co inaczej? Okej. Now with the lead behind you and your arms straight, push the rod forward. This is the action you'll need to master when performing a long-range cast, so have a practice swing to get used to the motion.
No dobra, wędkę do przodu, tak? Okay, now you've had a bit of practice, let's try a proper cast. Again, pull the rod back until the lead is behind you. Now this time, when you push the rod forward, you want to release the line at the right time to get No a manewry decent myszką. cast. Ja myślę, że chyba lepiej Have a byłoby go mi and to see na if you can padzie cast zrobić. over Na... 15 meters. If you don't hit 15 meters on your first go, reel in and try again. Dobra. Puść, aby rzucić linę. Wow! Poleciało! A na ile metrów? 15 metrów, równe. Czyli tu chyba za każdym razem tyle samo wyjdzie. Knowing what you're fishing over is essential. You'll want to use rigs and baits that are better suited to the particular bed type. Nieprzetłumaczone. No dobra. A jak tu się zwija? Unfortunately, the fish aren't biting at the moment, so let's reel it in and call it a day. Jak się zwija? Aha, tym się zwinia. Dobra. Czaję. Top stuff. We're all done for today. No i dobra. In this lesson, Dało we'll nam show you how się. to claim a peg, perform an overarm cast, and how to reel in your line. And since you've been such a good Bardzo student, dobrze nam I'm gonna poszło. give you some Tak. tackle points. You can use these Zdecydowanie. to unlock new gear in the tackle shop, which you'll find on the main menu. On top of that, you've also managed to bag yourself some experience points. Experience points, otherwise known as XP, represent how much Wędkarskie doświadczenie experience you będzie have in kiepsko. angler. The more you gain, the more challenges will be available to you. And that's the absolute basics of dovetail games fishing. Good job today. I No look to forward to seeing you on the do banks. zobaczenia, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie w takim razie kolejny samouczek. Podstawy mamy zaliczone, więc jest całkiem spoko. Teraz mamy tak, branie ryby. Chcesz wiedzieć, jak holować dużą rybę, to lekcja, o kurde, holowanie ryb. Ja, ale jeszcze więcej nam niech dodadzą. Welcome back for another lesson. I know you want to get on with things and catch big fish, but everyone has to start somewhere. O tak, And duże ryby. trust me, when you're on the bank with a fish on, you'll thank me for this. Grab your Czekajcie, rod ja and muszę let's get okulary started. założyć, bo mi zaraz oczy, tak mi oczy zaczynają łzawić. Masakra. O, od razu lepiej. Just like before, head for a peg and unload your gear. Jutro będzie Fallout, ja postaram się nagrać go na jutro. Now let's talk watercraft. Take a minute and have a look at where you're fishing from. You can see there's a decent margin on the opposite side of the lake, with some overhanging trees and some reeds. An ideal place for a carp to hang out. Almost anyone Karpie can będziemy cast a łowić, to rod tak na out zbliżające and się wait for the święta widzę. occasional fish, but it requires skill and technique to catch big fish consistently. That's where watercraft comes into play. One element of watercraft is looking for the visual cues. Keep an eye out for splashing, shows and small feeding bubbles. Bąbelków. These all indicate that there are fish in the area and Swoją this drogą, żeby słuchajcie, may be było targeted. śmiesznie, w Simsach dodali, tak, antyrefluksowe. W Simsach w ogóle dodali ten bąbelki w basenie, bo już Weed is sprawdzałem. a fish's dream and an angler's nightmare. If you're using a bottom bait and you cast into weed, your bait will be hidden and the fish won't find it easily. It can also No nie wiem, zobaczymy, na razie to się będziemy escape the uczyć. hook. So, when fishing over a weed bed, try using something that sits above it. A chod rig would do the job. Które się Don't unoszą, worry tak? if you don't have one, you can just use mine for now. When you're ready, cast out to the weeds on the far bank. Don't worry if you don't hit them first time, just reel in and try again. Although try not to do that too often. No dobra, będziemy próbować. Musimy zarzucić ją mniej więcej tam. Poleci dobrze? Pff, gówno. Ahahahahaha. Want to buy Magikarp, ta. Czekajcie, bo zarzucanie tą wędką nie jest... To se zarzuciłem. To se zarzuciłem jeszcze raz. Niestety zarzucanie tutaj trzeba naprawdę poćwiczyć. O! 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 Dobra, trafiliśmy w krzaki, czyli tam, gdzie powinniśmy. I'm gonna get a bit technical with you now, so pay attention. Your line is attached to a reel on your rod, and all reels are fitted with an adjustable drag system. The drag system is what sets how much resistance there is for the fish to pull line out from the reel. So if you set it to its lowest setting, the fish will pull the line out easily and swim further away.
But if you set the drag system to its maximum, the fish won't be able to pull line from the reel at all. It's locked up and the fish is going nowhere. Okej. Let's put that into practice. Try increasing the drag on the reel to 90%. Mam nadzieję, że scrollem mogę. O, zajebiście. Dobra, na 90. Okay, if you had a fish on, it would find it difficult to pull line out from your reel. Bear in mind though, when you have your drag set this high, you're adding more tension to the line, and that could lead to losing the fish. Swoją drogą na padzie to się gra bardzo ciężko, bo próbowałem. Ale widzę, że tutaj jest znacząco łatwiej. Blue shows you when the tension is low, and red shows you when the tension is high. The two indicators at each end are there to show you when you're in real danger of losing the fish. You don't want to be in here, so adjust your tensions accordingly to get out of the danger zone. Aha, With that in dobra. mind, let's lower your drag to something a little easier on the fish. Something like 30%. When the drag is set this low, the fish will be allowed to take the line with a little bit of resistance, but it shouldn't be enough to lose the fish. The trade-off with setting the drag too low is that the fish can easily take the line and head for things that could snag it. You really want to keep the fish away from reeds on the bank and weed beds. If the fish makes it to those spots, then it might well be game over. Aha, czyli musimy unikać ogólnie rzeczy, które mogą nam sprawić, że możemy rybkę stracić. Spoko. Now, if you're lucky enough to have a fish on and you're reading Na it in, Kinekcie myślę, że my całkiem advice spoko. is to keep an eye on the fish's movements and what's around it. Constantly check the tension to make sure you have enough to reel in the fish, but not too much that it escapes. Think you're ready to take on a fish? No mam ochotę. You've got a bite. Time to see if O, mamy rybę, paying mamy rybę. attention. Mamy rybę, Start chodź. off by Wow, 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 reeling wow, in wow. to tighten the line and help set the hook. But keep an eye on the tension. If you lose this fish, Dobra, you'll owe me a new children. powolutku. Now stop reeling for a second. You don't want to add too much tension to the line. You can pull the fish in by literally pulling the rod back and then reeling in the slack line. Try it. Pull the rod back over your head. No ale co? Teraz jak jest... Aha, dobra, bo to jest samouczek. See the tension on the rod? Now move the rod forward and reel in the slack line. Dobra, niech ona sobie Careful trochę now. When there's too poleci. little tension on the line, there's Nie, a nie chance of the tam! fish Nie escaping tam! by throwing Chodzisz the tu. hook. But when there's too much tension, well, you can pretty much guess what's going to happen. New short Szczerze, rig ten for samouczek me. jest dziwny. Let's get this fish close to the bank so we can net it. You can move the rod to the side if you want to pull the fish in a certain direction. That's your tactic for pulling fish away from weed beds and guiding the fish. Nie mogę nic zrobić teraz. Chodź ryba, chodź. Złapię cię. Quality Zmniejszył stuff. You're almost naprężenie. ready to net this fish. Just reel it in a little closer. Don't Chodź, forget to chodź, pull chodź. the rod back and reel in the slack line to bring the fish in properly. Here we go, make or break time. It's time to net the fish. Mamy ją? Mamy ją! You've caught yourself a beautiful common carp. You've also Ładna gained rybka, yourself some ładna. experience and tackle Ja też nie points. przepadam za Let's samouczkami, get ale this tutaj fella back in the wolę to water, zrobić we'll i call it zobaczyć there. co i jak, bo to już niestety jest powiedzmy symulator, więc dobrze by było, żeby wiecie, ogarnąć. Dobra, wypuszczamy rybę. In this lesson we've covered how to reel in a fish, how to manage your tension, and you've even bagged yourself a quality common carp. Nice one. Thanks for listening and I look forward to seeing you on the bank sometime. No i dobra. Także mamy drugą część samouczka zrobione, całkiem spoko. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy dalej. To mamy łowienie z podchodu. Łowienie z podchodu to jedna z najbardziej ekscytujących metod połowu ryb. Polega na znajdowaniu ryb blisko brzegu jeziora i ład... Aha. Zachowania ciszy i spokoju, aby... O kurde, ciszy i spokoju. No to nie dla mnie. Wypuściłem go, koszmarkowa już. Now this time I'm going to teach you a pretty advanced technique for catching fish. Don't worry about setting your gear up. Dobra, on tu będzie pierdzielić, to sobie to przewiniemy. Będzie tylko gadać. Słuchajcie, wybaczcie, że ja sobie zjem kawałek czekoladki, ale muszę, bo mam bardzo niski magnes. Look for fish and cast out to the optimum location. Give it a go. Walk up to the edge of the lake and cast out. Okej. Before you cast, take a step back and think for a second. If you're fishing in the margins and you're trying to get a fish in at close range, you're not going to bang out a massive overhead cast now, are you?
Casting overhead to short distances is not the way to go. Instead, you want to change your casting stance to an underarm cast. It's a short-range cast and is ideal for fishing in the margins. Pozycję rzutu? Performing an underarm cast is the same as an overhead cast. Just hold the line, pull the rod back, and when you're ready, push the rod forward and release the line. It looks simple enough, but it's actually pretty tricky. A w ten sposób. Ale Have a couple of fajne. practices to get used to underarm casting. And just in case you were wondering, you can still change your stance when you're preparing to cast. For this lesson, let's keep using the underarm cast. Dobra, czyli do siebie. No i super. Dobra, mam nadzieję, że to są poprawne rzuty. Najlepsza ryba to łosoś. Albo pstrąg. Pieczony z cytryną i koperkiem. Delicious. Oh, hold on. I've spotted some O, fish over ryby, there. ryby, ryby. Quick, reel in and shift it over there before they spook. Już zwijam, zwijam. Remember, when you're fishing in the margins, you want to keep an eye on the water and see if you can spot the fish in the lake. When you see a fish, you know instantly that you want to be casting your line in that area if you want a chance of getting a bite. Aha, czyli musimy obserwować. Right there. Can you see them? I'm guessing there's a few doubles over there. Quick, cast your line out and hopefully one of them will take it. To zarzuciłem. No i co? Is that a bite? Ah, nice one. Now it's just Aha, like czyli before. Keep an eye on your line naprężenie tension and reel żyłki. your target in. Ty tam mi tak... Nie odpływaj. Jedziesz, baby, jedziesz, jedziesz, mamy cię. Mamy ją! A nie, nie mamy jej. No i co? O co tu trybi teraz? Ta ryba tu jest, ale... Chyba, że muszę ją bardziej wciągnąć. Tak rozumiem, że mogę do ustalanej śmierci, tak? No dobra, złapaliśmy. Kolejna ładna rybka. Jeszcze coś mamy złowić, dobra. Aha, ale to koniec, jeżeli chodzi, widzę, o samouczek. 2,27 kg, całkiem, no, chociaż nie wygląda na taką, wiecie, wielką. Dobra. Samodzielnie, no w końcu dają mi możliwość samodzielnego. Dobra. Trzeba poobserwować trochę. Widzi ktoś z was gdzieś ryby? Tutaj chyba jakieś są. No. Tylko... Aha, ja tu mam chyba zagrodzone, nie wejdę tu. A nie, to nie są ryby. O! Ewidentnie były tutaj, gdzie... O, patrzcie, widzicie? Tak, są pęcherzyki. Jeszcze sprawdzę dokładnie, ale... Wydaje mi się, że tutaj coś było. Aha, pływa tutaj. Dobra, zarzucamy. Zarzucamy w takim razie. Hop. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po małej kaszanie. Niestety musiało się spierdzielić wszystko. O, mamy rybę. Ach, za daleko. Chodź, baby, chodź. Wow, wow, wow. A, nie w tą stronę. No i co? Ojej, ale mi się tu wszystko teraz pierdzieli.
na ekranie. Poczekajcie, kurczę, muszę sobie teraz wszystko poprzestawiać. Jak ja mówię, jak mi się spierdzieli internet. Dobra. No chodź, ryba. No przecież mam ją już, no. Czemu ja jej nie mogę złapać? Czemu ja jej nie mogę złapać, słuchajcie? To jest dziwne, bo mam podbierak, ale... nie mogę jej złapać. O co chodzi? No ale za daleko, no ona jest za daleko, tylko że jak ja mam ją niby tutaj bliżej do siebie? Nie mogę jej bliżej do siebie przytegować. No zobaczcie, widzicie? Nie ma opcji, ona bliżej nie przyjdzie brzegu. The fuck? Kurde, znowu. Ojej, czekajcie, bo mi się tu popierdzieliło teraz wszystko. Dobra. No właśnie nie wiem czy to mogę nazwać bugiem, czy coś w tym... Kurde! Dlaczego to jest wszystko takie uciążliwe? Niech mi ktoś powie. Dobra. No podbierak. No i co? Łapię tą rybę, czy nie łapię? Nie czaję. No teraz już jest tak blisko, że już bliżej być nie może. No podbieraj. Dobra, wiecie co, może niech ona się zerwie, co? Zrywaj się, ryba. No jest chyba już tak wymęczona, że już nie ma siły na cokolwiek. No patrzcie, no i mam podbierak. No nie mogę jej złapać. Dobra, czy ja ją mogę jakoś puścić? Może ją na ląd w ogóle. No i niech mi ktoś teraz powie, o co chodzi. Niech mi ktoś teraz powie, o co chodzi. Bo to jest bardzo dziwne. Ja nie mam możliwości jej złapania, nie? Chyba, że... No dawaj ją na podbierak. No jest 3 metry od nas, ale ja nie mogę jej złapać. Naciśnij E. No to nacisnąłem E, żeby wziąć podbierak, tak? Bardzo to dziwne. Już jej bardziej do siebie nie przyciągnę. Ta ryba jest jakaś zbugowana. Zbugowany karp. Dobra, niech ona się zerwie. Złapiemy jakąś inną. No patrzcie, no ta ryba to już chyba zdechła. Naciśnij E. No klikam, kurde, E. Może trzeba przytrzymać E. Teraz w ogóle jakiś wykrzyknik nam się pojawił, no ale to kurde... Okej. Dobra, tu chyba trzeba jeszcze W kliknąć, nie? Żeby ten podbierak, wiecie, wysunąć. O, ale dziwne. Powiem wam szczerze, że bardzo dziwne. No ale dobra, nie jest... Aż takiej tragedii nie ma, ale to są samouczki. W samouczkach zawsze jest ten problem. Dobra, mamy teraz informację o przynęcie i wiele wędek. Zrobimy sobie jeszcze te 2 samouczki i zobaczymy. Później się przerzucimy na normalny jakiś poziom.
Baiting with a spod is the topic of this next lesson. Z rakiety zanętowej. Pamiętam, jak mój ojciec łowił na taki koszyczek, był, zarzucał właśnie i... Baiting is a term anglers use when they drop free bait in an area for the fish to eat. Now, why would any angler give away his bait if there isn't a hook on it? Well, it's kind of like opening a free all-you-can-eat buffet for fish. They can't. Dobra, no to wiemy, no to jest zanęcanie, tak. First of all, get yourself set up on a peg, then you can equip your spot. Rybę, no to idź do sklepu i kup. Dobra, myślę, że sobie to wybierzemy. Całkiem spoko, ładnym miejscu. No dobra. Good. Now, take a look at your selection of rods. You should be able to see kolekcja that you now have a wędek. spod available. Just select the spod and you'll switch to it. It's that easy. Now, let me explain what a spod is. That rocket-shaped thing on the end of your rod is the spod. It's loaded with bait, and each time you cast and it lands in the water, it's dropping its payload. That is what you want. It's basically saying to any fish in the area that the buffet is open for business. Give it a try. Cast the spod like you'd cast a normal rod. Na środek Try jeziora. aiming it somewhere in the middle of the lake. Czekajcie, zobaczymy, czy nam się uda. Mamy to zrobić na środek jeziora, może być ciekawie. Na razie ciężko się łowi rybki, zobaczymy, jak to daleko poleci. Chyba poleciało daleko, wow! Czy ja to... 30... Ja to przerzuciłem na tą wysepkę, ale jaja. To consistently cast the spod at the same distance, you can set the line clip. The line clip limits the amount of line that's allowed off the reel, Aha, and by jeszcze setting the clips. line clip, you'll hit the same maximum distance every 37 metrów, time. już nie Try setting the rzucę. line clip, reel in, and cast out Ponownie the rzuć w to area. samo miejsce, nie? That's the one. Chyba nie. Ja pierdzielę. No dobra. To rzuciłem. Fajna ta gra, podoba mi się, tylko kurczę, trzeba, wiecie, ogarnąć zarzucanie i tak dalej, no bo to jest jednak ważne i istotne. Dobra, rakieta, uspokój się. Mniej więcej tam jakoś było. Ups. Spadła w ogóle tu gdzieś koło mnie, nie mam pytań nawet. Znowu gdzieś nisko spadnie pewnie. No, powiedzmy. Ale kurde, teraz to sobie dowaliłem troszeczkę. Może będzie, może nie będzie, zobaczymy. Czy będzie Tube Tycoon dzisiaj na live. O! 38. No i co? Ja muszę rzucić na 39 metrów w takim razie, ale jaja. Nie wiem, koszmarkowa. Ja nie rzucę na 39 metrów. Wcześniej było chyba 37 w ogóle. Ups. No dobra, no jest. Dobra. Dobra, teraz będziemy to, tak? Okay, now for the difficult bit. You need to cast your line out to the Bez baited użycia area klipsa, without żarty. the line clip. I'm going to teach you a little technique that should help you to do that. What you want to do is set yourself up to cast as far as you can, but when you release the cast, hold the line again to slow it down. Aha, w ten This will sposób. slow the speed of the line coming off the spool and should help you to guide the rig to the same spot as your bait. Oj, to może być bardzo trudne, powiem wam. Do a powerful overhead cast, and as you release the line, hold the line again to slow it down. Nie wiedziałem, że to będzie faktycznie taki, wiecie, symulator, kurde, symulator, nie? Stój. No!
No 37, no powiedzmy, że rzuciłem w to samo miejsce. Aha, tylko że ja muszę rzucić chyba dokładnie. O Chryste. Nie grałem w symulator farmy. Dobra, jeszcze raz musimy spróbować zarzucić, mniej więcej tam. Jeszcze raz. God Simulator, to... Dobra. Na 39 metrów ogólnie musimy rzucić. No, 32. Kurczę, ale powinien być to jakiś margines, bo wtedy przecież rzuciliśmy na ile? Na 37, tak? I nam tego nie zaliczyło. No, trochę klops, no ale już trudno. Dobra. No i znowu nie! 30 metrów. Kurde, no ale praktycznie w to samo miejsce rzucam. Jest dobrze, trzeba poćwiczyć. Zdecydowanie trzeba poćwiczyć. Dobra. A jest coś takiego jak symulator herbacianego przyjęcia? Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby było tych symulatorów, to jest przecież od zarąbania. O! 36! No kurde! Patrzcie! Ja. Znaczy w jakimś sensie niżej wędkę opuścić. Chociaż czekajcie, bo my tu mamy jakieś palce na żyłce, może my to musimy przećwiczyć, a ja tego oczywiście nie zauważyłem jak zwykle. Moment, spróbujemy. Przytrzymaj po wykonaniu rzutu. Ha! Ha! Serio? Czekajcie, spróbujemy to przytrzymać. No i co przytrzymałem? Aha, no właśnie. I o to chodziło. Sterowanie przynętą. Podtrzymaj, żeby... No ale teraz to już nie za bardzo sobie tutaj poogarniam. Nie, dobra, teraz musimy rzucić chyba jeszcze raz i w momencie rzucania trzymać. Na to wychodzi. O. Dobra. Okej. It doesn't look like the feeding frenzy started yet, so I tell you what, instead of standing like a spare part with your rod in your hand waiting for a bite, you could put the rod down and give your arms a rest. Dobra, odłóż wędkę. Oh, isn't that better? Oh. You're probably wondering how you know if a fish takes the bait. Don't worry. You see that rest your rod is on? Connected to that is what we call a bite alarm. When you got a fish on, you'll know because that thing will start beeping away like there's no tomorrow. Whilst you're waiting for a bite, you could go for a wander and see if there are any fish nearby. Or you could just relax and enjoy the tranquility. Aha, czyli ogólnie tak to możemy ogarnąć. A mogę sobie usiąść na tym? Nie mogę usiąść. Ło, bzyczy. Mamy rybę, słuchajcie, mamy rybę. Jak się to łapie? No łap tą wędkę, głupku. Mamy ją. Chodź, baby, chodź. Come tu papa, ryba, chodź. Chodź. Słuchajcie, jedziemy coraz lepiej. To jest najważniejsze. Trzeba kontrolować, żeby nam się ładnie nie zerwała. Przesuń się w kierunku ryby i korzystaj z zestawu.
No! That's another beautiful common you bagged yourself. Kolejnego karpia You're getting złapaliśmy, the hang of this, nice. aren't you? Well, that's all I can teach you about baiting. Let's put this one back and call it a 2,29, jest trochę cięższy niż ten poprzedni. No dobra. A dziękuję, dziękuję. Ale to nie są okulary takie normalne. Dobra, słuchajcie, idzie nam całkiem spoko. Początkujący wędkarz łowiący ryby niełososiowate. O Jezus. No i dobra, i mamy wiele wędek, ale wiecie co, ja nie wiem, czy ja się za bardzo chcę w to bawić. Bo to będzie trudne. No ale, nie no dobra, zrobimy samouczki. You're in for a special masterclass session today. I'm going to be showing you my own preferred method of Dla zaawansowanych, fishing. czyli nie dla mnie. Zdecydowanie nie dla If mnie. you're going to fish with 2 or 3 rods simultaneously, you're going to need to fish from a peg, but you also need a few other things to get started. But for this lesson, you can Zezwolenie fish na from każdą a z nich? Now, go and set yourself up on a peg. No dobra. Pójdziemy sobie tam. Ja mam ochotę tam pójść. Aha, nie mogę, dobra, czyli... Okej. Oho. When you're fishing Świetnie. with multiple rods, you'll usually start with the first rod in your arsenal. If you want to change your tackle on a certain rod, you need to be holding it first. So, as you're already holding this one, why don't you change the tackle options on it? Dobra, o. To jest kukurydza, rozumiem. A little tip. I've cast around in this area and it's full of silt. So, try switching to a rig and bait ideal for silt beds. Aha, czyli mamy zmienić na kukurydzę, Right, dobra. when you're ready, cast out and find the silt bed. I znajdź mu listę dno. Okej. Kamieniste. Okay, we've got one rod out in the water. Now switch to your second rod and do the same thing. Just change the tackle to something Nie that wiem, ile match the kosztuje ta bed gra. type you're fishing on and cast out. Aha, już mogę zmienić, ale miałem zmienić na mu listę dno. Trochę bez sensu. Dobra, zarzucimy w drugą stronę. Ha, ha, ha. Dobra, wróć. No, poleciała. Dobra. Top stuff. We've got 2 rods out there now. Switch to your third rod, and this time we're not gonna cast out just yet. Instead, have a wander over there with that rod. No dobra, trzecia wędka. I really like this fishing style because it allows you to leave 2 rods out in the lake and to take your third one for a little stalking session. It's Pika! Pika, pika! Oh, wait a minute. Did you hear that? Quick, get back to your rod. You've got a bite. Aha, czyli to po prostu tabem stoję i... Aha. Hey, better hurry up or that fish is No gonna... tab! No przestań pierdzieć głupoty, kurde! Ej, nie działa tab, nie? O, teraz działa. To jest chyba ta pierwsza, nie? Oj tak, zdecydowanie. Yes, fish on. Reel that one in. Chodź, rybka, chodź. Jedziesz do mnie, chodź tu. Come on, stay in control. Podbierak. Dawaj podbierak. Podbierak! To podbierak wyjmuj głąbie! I nie mogę wyjąć podbieraka, nie? O, teraz mogę. Mamy ją. There you go. How about that one then to end the session? Looks like you've got yourself a lovely looking common there. It just goes to show you that the more rods you have out there, the more chance you have of catching a fish. So, let's slip this one back and call it a day. No i dobra. Quality session, well done. In this lesson, I've shown you how you can fish with 3 rods at the same time. Dobra, co wy I've tam also given piszecie? you a nice little stalking Nie dam tactic wam. you can add to your game as well. Nie dam wam. Thanks. Good job.
I look forward to seeing you on the bank. Prewesowiec ma skasowaną wiadomość. Dobra, mamy tak, Akademia idź na ryby. Ale nie tu widziałem jakiś tryb gry, taki sobie po prostu do testowania. Ale dobra, może tak, wejdźmy do sklepu wędkarskiego. Mamy na razie coś takiego, tak? Aha, rozumiem, że możemy sobie... Wow, kołowrotek żyłka. Ale nie ma tutaj, kurczę... Nie no, bo Akademię, słuchajcie, mamy całą zrobioną. Dobra. Prawie sobie masz skasowanego linka do GTA. Tylko, że niestety to wywala wszystko od razu. Dobra, to mamy haczyk. Kurde, ciężko będzie mi tutaj ogarnąć, ale mamy 1800 punktów, możemy sobie coś kupić. Toasted white bread. Spoko. Dobra, sprzęt wędka. No i kupiłem tą wędkę, czy się w nią wyposażyłem? Nie chcę drugiej wędki na razie. Dobra, tutaj mamy to, tak. Możemy... Aha, dobra, czyli tutaj nic nie zmienimy i tutaj też właściwie nie mamy innego żarcia, tak? No dobra, słuchajcie, także ja YouTube'om dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i wpadnijcie na social media wszystkie. A my z live'ami się jeszcze nie rozstajemy i gramy dalej, także YouTube'om dziękujemy. Pa, pa, YouTube.